Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Wykład oczywiście towarzyszy wystawie Bernardo Bellotto, która będzie jeszcze czynna u nas do 8 stycznia. Mam wrażenie, mam nadzieję, że większość z Państwa już tę wystawę widziało. Jeżeli nie, to może ten wykład zainspiruje, czy troszkę w jakiś sposób wpłynie na Państwa decyzję do zobaczenia wystawy. Zresztą te osoby, które widziały już wystawę, zorientują się, będą w stanie rozpoznać wiele z przedstawianych przeze mnie dzieł Bernarda Bellotta, bo to są prace, które właśnie na ekspozycji na drugim piętrze można podziwiać. Proszę Państwa, w tytule tego wykładu pojawia się określenie weduty i pejzaże rzeczne. Czym są pejzaże rzeczne? To jeden z najważniejszych typów pejzaży obok pejzażów leśnych, obok pejzażów morskich, czyli marin, obok wedut, czyli pejzażów miejskich, czy także obok widoków nieba, które też niekiedy są klasyfikowane jako rodzaj pejzażu. Pejzaże rzeczne są od kilkudziesięcioleci już intensywnie badane, omawiane przez badaczy malarstwa, zwłaszcza malarstwa nowożytnego, i funkcjonują różne określenia na te pejzaże, na przedstawień pejzażowych. W literaturze niemieckiej można spotkać się z określeniem riverine landscapes albo riverscapes. Natomiast literatura włoska posługuje się takimi terminami jak paesaggi fluviali lub właśnie vedute fluviali. Zanim powiemy o malarstwie Bernarda Bellotta, warto też krótko przypomnieć, że malarstwo pejzażowe tego artysty było do tej pory przedmiotem analizy niewielu autorów i opisy, interpretacje, które oni stworzyli, mają formę albo obszernych not katalogowych, albo najwyżej artykułu. Natomiast to malarstwo pejzażowe Bernarda Bellotta nie było jeszcze przedmiotem analizy, nie powstała jeszcze osobna książka czy dysertacja poświęcona temu malarstwu, a z całą pewnością ten typ malarstwa w twórczości Bernarda Bellotta na takie szersze opracowanie zasługuje. Najbardziej obszernym artykułem takim o charakterze przekrojowym dotyczącym pejzaży Bernarda Bellotta jest tekst Bożeny Anny Kowalczyk z 2014 roku. Bożena Anna Kowalczyk jest Polką, która od 40 lat mieszka i prowadzi prace badawcze w Wenecji. W 2014 roku
roku opublikowała artykuł Malarstwo pejzażowe Bernarda Bellotta. Ten artykuł ukazał się w katalogu wystawy malarza zorganizowanej w Monachium. Angielska wersja tego katalogu nosi tytuł Bellotto Paints Europe. Już wcześniej pejzażami w rozumieniu pojedynczych dzieł artysty zajmowali się między innymi Gregor Weber, badacz, z Drezna, który poddał analizie między innymi serię przedstawień Pirny, Edgar Peters Bauron, który szeroko zajął się przedstawieniem twierdzy Königstein. Mówię o tej wersji z National Gallery w Waszyngtonie. Także Constable i Links w swojej monografii, pracy poświęconej twórczości Bernarda Bellotta wielokrotnie wspominali, krótko omawiali dzieła o charakterze pejzaży. Ale jak powiedziałem, żadna osobna monografia poświęcona tej tematyce do tej pory nie została stworzona. Zanim jeszcze przejdziemy do analizy konkretnych prac Bernarda Bellotta, warto zadać sobie pytanie, z jakiej tradycji wyrastają pejzaże Bernarda Bellotta i postaram się bardzo skrótowo oczywiście przytoczyć Państwu kilka przykładów według i pejzaży rzecznych właśnie, pokazując, że postaram się pokazać, że ten rodzaj malarstwa krajobrazowego był w Europie popularny, w różnych częściach Europy, w różnych szkołach europejskich był popularny, już w zasadzie od przełomu średniowiecza i renesansu. I jednym z najbardziej znanych przykładów tego typu przedstawienia jeszcze z XV wieku jest, nie działa, przepraszam, bo coś tu się... Dziękuję. Jest z tego typu przedstawieniem jest Madonna, tak zwana Madonna kanclerza Rolin, autorstwa Jana van Eycka. To jest dzieło z roku 1435, obecnie znajdujące się w Louvre. W tle za głównymi postaciami przez arkady, otwarte arkady, widoczny jest pejzaż miejski, czy mamy do czynienia z wedutą, i w tym pejzażu centralną partię zajmuje wyobrażenie rzeki umieszczone na osi. Tego miasta nie udało się zidentyfikować jednoznacznie. Niektórzy badacze twierdzą, że kanclerz kazał się sportretować
tle swojego rodzinnego Autun. Ale chyba trzeba stwierdzić, że to przedstawienie miasta u Van Eycka ma raczej taki charakter symboliczny, w tym sensie, że po prostu pokazuje duże miasto, życie w tym mieście i jest to jakby to główną arterią, sercem tego miasta jest szeroka rzeka. Podobnie nieco postąpił Rogier van der Weyden, wyobrażając świętego Łukasza malującego Matkę Boską. Tutaj pokazuję jedną wersję tego przedstawienia. To jest malowidło wykonane przed rokiem 1464, znajdujące się w Ermitażu w Sankt Petersburgu. I widzą Państwo, że również tutaj przez te otwarte arkady zobaczyć można w oddali miasto, którego obie części są rozdzielone rzeką. Także tutaj artysta zwraca uwagę na to, że rzeki, woda jest bardzo ważnym elementem pejzażu miejskiego. Jest takim immanentnym elementem miasta, zwłaszcza to przedstawienie dobrze odzwierciedla rzeczywistą sytuację w Niderlandach, tak? Gdzie wiele miast bardzo gęsto zabudowanych żyło wokół rzeki. Właśnie rzeka stanowi, dzięki rzece to miasto mogło się utrzymywać, rzeką dopływały towary, drogą wodną wyruszało się w podróż i wobec tego ta rzeka stanowiła taką centralne miejsce w wielu miastach w Niderlandach. Ta tradycja przedstawiania weduty albo krajobrazu, tutaj będę do pewnego stopnia zamiennie na zmianę pokazywał oba te rodzaje przedstawień. Ta tradycja wypracowana przez artystów z północy stosunkowo szybko zostaje przejęta przez malarzy włoskich. Przypomnę, że w Italii już w epoce wczesnego renesansu trafia wiele dzieł malarzy z północy, z Burgundii, z Niderlandów, dlatego że te dzieła są przywożone do Włoch albo przez kupców krążących pomiędzy tymi dwoma częściami Europy, ale też są zamawiane przez na przykład włoskie rodziny arystokratyczne, przez włoskich bankierów i zostają bardzo szybko we Włoszech docenione i szybko też wpływają na kształt malarstwa włoskiego. Jeżeli mówimy o
pewnej inspiracji tymi niderlandzkimi przedstawieniami miasta czy pejzażu przedzielanego rzeką w malarstwie włoskim, to chyba najbardziej znanym przykładem jest to przedstawienie, właściwie dwa przedstawienia, dwa obrazy, ale tworzące całość, tak, przedstawienia portretowe księcia Urbino Federico da Montefeltro i jego żony Bianki Sforcy. Przypomnę, to są portrety z lat około 1465-1470, obecnie znajdujące się w Galerii degli Uffizi we Florencji. Tutaj podobnie jak w tych dziełach z północy obserwujemy rozległy pejzaż widziany z góry, z lotu ptaka czy z poziomu tarasu, na przykład w zamku w Urbino. Zamek Urbino położony jest dosyć na takiej dosyć stromym wzgórzu. Obserwujemy pejzaż tutaj interpretowany, to konkretne przedstawienie interpretowane jest jako wyobrażenie ziem księstwa Urbino, nad którymi Federico sprawuje władzę i widać, że w tym pejzażu bardzo dużą powierzchnię zajmuje przedstawienie rzeki czy też jeziora, że jest ono takim bardzo ważnym elementem, składnikiem tego pejzażu. I pozostając może przy malarstwie włoskim na razie, trzeba przypomnieć, że we Włoszech przedstawienia pejzażu rzecznego są popularne w każdym stuleciu, w wieku XV, XVI, XVII, także XVIII, o czym za chwilę znajdziemy takie przykłady. Bardzo znanym przedstawieniem z okresu wczesnego Cinquecenta jest ten piękny obraz Burza autorstwa Giorgiona, wykonany tuż po roku 1500, obraz z kolekcji Gallerie dell'Accademia w Wenecji, jedno z najbardziej znanych dzieł tego weneckiego renesansu. I tutaj tak naprawdę zostały przedstawione wszystkie żywioły, bo widzimy tutaj przedstawienie ziemi w tej takiej spowitej, w tej takiej dojrzałej, soczystej zieleni. Widzimy tutaj przedstawienie wody, powietrza, ale i ognia. Na niebo rozdziera błyskawica. Środkową część zajmuje natomiast przedstawienie wody. Widzimy mostek, po którym przepływa potok, następnie tutaj w dolnej części spada taką lekką kaskadą. Pejzaże z rzekami wielokrotnie szkicował także Leonardo da Vinci. To jest jego rysunek przedstawiający Arno w okolicach Florencji, gdzie też w dole, czyli tak naprawdę w samym środku, pośrodku tej kompozycji, pośrodku tego rysunku rozpoznajemy rzekę, tutaj widzianą też z góry, częściowo zza takich pojedynczych skał czy głazów.
I na początku już następnego wieku, czy wieku XVII powstaje to dzieło. To jest obraz Annibale Carracciego, artysty ze środowiska bolońskiego, ale czynnego również w Rzymie. Obraz przedstawiający ucieczkę z Egiptu i rzeczywiście na pierwszym planie rozpoznajemy postacie Marii Józefa i Maryi z Dzieciątkiem, ale no, nie mniej ważnym bohaterem tego przedstawienia jest właśnie pejzaż z położoną tutaj zaraz rozpościerającą się zaraz za sylwetkami głównych bohaterów rzeką. I ten pejzaż z jednej strony jest rzeczywiście tłem dla głównego przedstawienia, ale z drugiej strony on może być też pojmowany, może być też odbierany jako całkowicie samodzielne przedstawienie, bo chociażby postacie widoczne na drugim, na trzecim planie, ten mężczyzna w łodzi przepływający rzekę, czy jeszcze dalej pasterz z owcami na wzgórzu, one są, no, jakby żyją we własnym świecie, nie zwracają uwagi na te główne postacie. Taki rodzaj przedstawienia, gdzie widzimy pejzaż z położoną blisko widza, stosunkowo blisko tej dolnej krawędzi obrazu rzeką, czy jeziorem, czy sztucznym stawem, taki przykład też zaraz podam, no stanie się bardzo, bardzo popularny w okresie nowożytnym. Wracając jeszcze na chwilę z kolei do malarstwa północnego, ta tradycja przedstawiania pejzaży albo miast z rzeką jest widoczna w wieku XVI w dziełach na przykład Petera Bruegela starszego. Tutaj widzimy rzekę, zamarzniętą rzekę, po której ślizgają się mieszkańcy tego miasteczka, no ale jest to jednak rzeka. Artysta, ona jest głównym bohaterem tego przedstawienia. Artysta przypomina, że ta rzeka jest nie tylko ważnym elementem życia w okresie letnim, tak? Kiedy tą rzeką można żeglować, kiedy z tej rzeki czerpie się wodę do picia, ale jest no, takim ważnym miejscem spotkań, rozrywki również w okresie zimowym. Zachowało się zresztą bardzo wiele przedstawień wykonanych na północy, przedstawień właśnie zamarzniętej rzeki czy zamarzniętego jeziora, na którym ludzie ślizgają się. Tutaj widzimy pejzaż z kolei Jana Bruegela młodszego, gdzie także cały środkowy plan od dołu aż po horyzont wypełnia rzeka. Na dalszym planie widzimy pływające po tej rzece statki, łodzie, natomiast na planie najbliższym rozpoznajemy nagie postacie, które po prostu zażywają kąpieli w rzece. Na tym planie w głębi ta rzeka przepływa przez środek miasteczka, dzieli miasteczko tak na dwie części, natomiast na planie pierwszym ona już
przepływa przez taki dziki teren, zadrzewiony teren. I tutaj możemy mówić właśnie o pejzażu rzecznym. I jeszcze jedno przedstawienie, obraz wykonany na północy, mianowicie warto przypomnieć, że bardzo mocno ugruntowaną tradycję ma holenderskie malarstwo pejzażowe już XVII stulecia. Tutaj warto przypomnieć dzieła takich artystów jak pokazywany Jacob van Ruysdael, Albert Cuyp czy Meindert Hobbema. Te pejzaże artystów holenderskich z XVII wieku, zwłaszcza drugiej połowy XVII wieku, niekiedy określa się jako pejzaże emanujące humanizmem, w tym sensie, że pokazują one związek pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Zbliżając się coraz bardziej do twórczości naszego bohatera, czy twórczości pejzażowej Bernarda Belotta, warto sobie jeszcze zadać szybko pytanie, jak wyglądało malarstwo pejzażowe w rejonie Veneto, w Wenecji, czyli w tym środowisku, w którym Bernardo Bellotto, jak wiemy, urodził się w roku 1722 i w którym wzrastał, w którym też uczył się pewnych wzorców wypracowanych przez innych malarzy. Pozwolę sobie przypomnieć, że Bernardo Bellotto spędzi w Wenecji, w Italii 25 lat swojego życia i to jest właśnie ten czas, w którym zwłaszcza kształtuje, on się uczy malarstwa, on obserwuje, kształtuje się jego styl, więc to są lata bardzo, bardzo ważne, tak, dla jego dalszej kariery. W środowisku weneckim malarstwem pejzażowym zajmowali się m.in. tacy artyści jak Francesco Zuccarelli, mówię tu już tylko o wieku XVIII, Bartolomeo Pendoni czy Francesco Guardi. Na początek właśnie dwa przedstawienia autorstwa Zuccarellego, pejzaż z pasterzami na pierwszym planie, dalej pejzaż z taką sceną bachiczną, pejzaż autorstwa Francesca Guardiego i wreszcie jedno z dzieł o takim charakterze pędzla Bartolomea Pendoniego. Przeglądając nawet tych kilka wybranych przykładów, mamy prawo stwierdzić, że w środowisku weneckim XVIII wieku to podejście do przedstawiania przyrody jest nierówne. Nie można tutaj wskazać jakiegoś jednego sposobu przedstawiania tej przyrody. Bardzo często te pejzaże mają charakter taki dekoracyjny, tak jak tutaj na tym płótnie autorstwa Guardiego, w tym sensie, że drzewa na pierwszym planie są troszkę takie wystylizowane, może nienaturalnie przygięte. Na pierwszym planie pojawiają się właśnie albo drzewa, albo gałęzie, czasami konary, które tworzą taki rodzaj kulis. Często widać też
jak to widzieliśmy w obrazie Bartolomea Pendoniego, taki mostek o, jak się wydaje, fantazyjnej architekturze, który ma tutaj no, podkreślić czy podnieść tą dekoracyjność przedstawienia. W takich dziełach, jak chociażby ta scena bachiczna autorstwa Zuccharelliego, no pejzaż pełni tylko rolę takiej scenografii, tak? Tutaj zdecydowanie postacie na pierwszym planie powinniśmy my jako widzowie zwracać uwagę, zachwycać się tymi postaciami na pierwszym planie, które zresztą, tak jak w wielu innych obrazach z tego środowiska, są czasami przeskalowane, są czasami zbyt duże, na przykład w stosunku do drzew. Natomiast pejzaż tutaj pełni taką rolę właśnie tylko scenograficzną, tak? On nie ma takiej samej pozycji jak te przedstawione osoby. Te pejzaże są podporządkowane postaciom uwiecznionym na pierwszym planie. Że tak powiedziałem, te postacie są często takie przeskalowane, bo to chyba, przepraszam, dobrze widać w tym dziele. Te postacie są no właśnie duże, często też są znacznie mocniej oświetlone, wydobyte światłem niż elementy pejzażu. Bożena Anna Kowalczyk, tak jak powiedziałem, jedna z tych badaczek, które do tej pory podjęła się próby interpretacji twórczości pejzażowej Bernarda Bellotta, stwierdziła, i tu musimy się z nią zgodzić, że Bernarda Bellotta od innych XVIII-wiecznych wedutystów weneckich odróżnia to, że on jest autentycznie zainteresowanym przedstawianiem natury. Jest zainteresowany, on analizuje naturę, elementy natury, elementy pejzażu. Jemu naprawdę zależy na przedstawianiu tych elementów pejzażu w sposób taki realistyczny. Jemu też zależy na tym, stara się zawsze ten efekt osiągnąć, żeby właśnie pejzaż odgrywał równorzędną rolę jak na przykład architektura. Używam określenia pejzaż, ale to samo dotyczy także elementów pejzażu, takich jak na przykład rzeka. Bernardo w twórczości wczesnej Bernarda Bellotta no oczywiście dominują przedstawienia Wenecji, miasta, w którym się wychowuje, w którym się uczy. Tworzy te przedstawienia, podobnie jak jego wuj i mistrz Antonio Canal, odpowiadając na wielkie zapotrzebowanie podróżników, turystów, miłośników sztuki, którzy przybywają do Wenecji, którzy chcą stąd zabrać sobie na pamiątkę wyobrażenie jakiegoś fragmentu miasta. Niektórzy nawet zamawiają, kupują w Wenecji całe serie wedut miejskich. Tutaj dobrym przykładem jest zamówienie
właścicieli Howard Castle w Yorkshire w Wielkiej Brytanii, no, którzy właśnie w warsztacie Bellotta zamawiają całą serię przedstawień tak zwanego pokoju weneckiego w Howard Castle i właśnie tą serię wykonuje Antonio Canal przy pomocy swojego ucznia, swojego siostrzeńca Bernarda Bellotta. Można powiedzieć, że jest to oczywiste, że nie jest niczym zaskakującym to, że w większości, chociaż nie we wszystkich, w większości przedstawień Wenecji autorstwa Bellotta, no, pojawia się woda, bo wiele tych wedód przedstawia właśnie nabrzeża tej głównej arterii wodnej miasta, czyli Canal Grande, ale także nabrzeża, budynki na nabrzeżach innych, mniejszych kanałów, tak, które przecież no, rozdzielają, czy można spotkać w całym mieście. Ten obraz znają Państwo z wystawy, to jest przedstawienie Canal Grande z bazyliką Santa Maria della Salute. Obraz znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Getty'ego w Los Angeles. No i to jest właśnie taki przykład weduty rzecznej, gdzie to przedstawienie rzeki, w tym wypadku kanału, tak, zajmuje całą środkową część tego dolnej partii, dolnego planu. Artysta zgodnie z rzeczywistością pokazuje, jak szeroki jest ten kanał, pokazuje budowle przylegające z obu stron do tego kanału, no ale pokazuje także życie, jeżeli tak mogę powiedzieć, na tym kanale, bo tutaj kanał jest zapełniony łodziami, gondolami, łodziami, które przewożą ludzi, łodziami, które przewożą różne towary. Dzięki temu kanałowi no, możliwa jest komunikacja, tak, pomiędzy różnymi częściami Wenecji. To dzieło, to wczesne dzieło Bernarda Bellotta już też zawiera pewne elementy, które świadczą o tym, że styl Bernarda Bellotta szybko zaczyna się różnić od stylu dzieł jego mistrza, czyli Antonia Canala. Bernardo Bellotto, pomimo że powiela niekiedy, tak jak w tej kompozycji, całe takie schematy przedstawień no, wypracowane przez Bernarda Bellotta, Antonia Canala, to zmienia niektóre elementy według własnego uznania, wedle własnego odczucia. I tak na przykład u Bernarda Bellotta inna niż u mistrza jest paleta barwna. W partii wody pojawia się taki bardzo charakterystyczny później dla niego odcień szmaragdowy, dzięki któremu pokazuje i przejrzystość wody, ale także zarazem jej głębię. Potem właśnie ten szmaragd niewystępujący wcześniej u Antonia Canala no będzie, jak powiedziałem, powtarzany, czy będzie występował w innych przedstawieniach wody pędzla Bellotta. Jednocześnie na
powierzchni wody zaobserwować można takie niewielkie falki malowane jasną, białą farbą, takie stylizowane falki, troszkę przypominające sposób malowania powierzchni wody przez dzieci. To oczywiście to nie ma nic wspólnego z rzeczywistym układem fal, natomiast właśnie to jest taki sposób opracowania, wykończenia powierzchni wody, który zaproponował Antonio Canal. Bernardo Bellotto w tych pierwszych swoich kompozycjach jeszcze nie ma pomysłu na inne rozwiązanie, natomiast więc zatem powtarza za mistrzem właśnie taki sposób dekoracji czy opracowania tej powierzchni wody. Te cechy, o których mówię, znaczy na przykład właśnie ta szmaragdowy odcień, czy właśnie ten sposób pokazania powierzchni wody przy pomocy tych drobnych fal, będą się pojawiały także na innych przedstawieniach weneckich, także prezentowane na wystawie Widok Canal Grande z nieistniejącym już kościołem Santa Croce po prawej stronie, ze zbiorów National Gallery w Londynie. Tutaj jeszcze w większym stopniu została podkreślona rola rzeki jako tej arterii wodnej. Tutaj rzeka jest w większym stopniu zapełniona różnego rodzaju łodziami, gondolami. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta rzeka zajmuje tutaj jeszcze większą powierzchnię. Ona takim trójkątem wcina się wchodzi pomiędzy dwie partie budowli po obu stronach tego kanału. I przedstawienie też pędzla Bellotta, rzecz jasna, przedstawienie Canal Grande z mostem Rialto. Tutaj także woda zajmuje całą właściwie tą powierzchnię dolnej partii obrazu i to tylko kolejny obraz, na którym autor pokazuje ten niezwykły ruch, to takie życie codzienne, tak, na powierzchni wody, pokazuje właśnie rolę tej wody w życiu takim codziennym miasta. Ale te weduty rzeczne, przedstawienia Wenecji nie są jedynymi dziełami powstałymi w młodzieńczym okresie życia Bernarda Bellotta. Jak wiemy, artysta jeszcze w czasie, kiedy uczy się w pracowni wuja, zaczyna właśnie z nim odbywać podróże w bliskie okolice Wenecji. Podróżuje razem z wujem po terenie Laguny Weneckiej. Razem odbywają także w latach 1741 i 1742 wędrówki wzdłuż rzeki Brenty do nieodległej Padwy. I to jest jeden z kilku rysunków powstałych
powstałych w czasie wypraw do Padwy. I widzimy tutaj centrum miasta, centrum Padwy z górującą nad wszystkim bazyliką świętego Antoniego, ale właśnie to centrum miasta jest widziane za rzeką, tak? Jest obserwowane za rzeką. Artysta staje w pewnej odległości od miasta i obserwuje, pokazuje to miasto, no, które od tego miejsca, gdzie on stoi, oddziela rzeka. Tak jakby specjalnie wybrał tą lokalizację, żeby no, pokazać, żeby stworzyć właśnie ten krajobraz, w którym bardzo dużą powierzchnię zajmuje no, Brenta, tak? I jej nurt, łożysko rzeki Brenty. Te pejzaże, weduty, najpierw może weduty rzeczne, czyli przedstawienia miasta z perspektywy rzeki, będą się przewijać, będą powracać w późniejszych latach. W latach 1740 i 1742 co najmniej dwukrotnie artysta już samodzielnie podróżuje do Florencji. Co ciekawe, spośród wielu zachowanych wedut florenckich, tylko nieliczne, takie jak na przykład przedstawienie Piazza della Signoria, które się znajduje w Muzeum Narodowym w Budapeszcie, tylko nieliczne wyobrażają no, takie centrum miasta, to centrum polityczne, rynek miasta, czy najważniejsze budowle przylegające do tego rynku. Natomiast zdecydowana większość tych wedut florenckich to są widoki miasta, ale obserwowanego od strony rzeki, od strony Arno, albo można powiedzieć z nad Arno. Na wystawie pokazujemy dwie, moim zdaniem, najlepsze weduty florenckie, już z tego, jak będące owocem tego drugiego pobytu artysty w tym mieście. Obie weduty pochodzą ze zbiorów Fitzwilliam Museum w Cambridge i to są, i na tych wedutach, to jest weduta w kierunku Ponte Vecchio, to jest weduta w kierunku Ponte alla Carraia. Na obu tych wedutach no, przede wszystkim dostrzegamy rzekę, przede wszystkim dostrzegamy szerokie koryto rzeki, uregulowane, ujęte w kamienne nabrzeża i na obu brzegach rzeki artysta uwiecznia zabudowania miasta, no ale tutaj zdecydowanie największą płaszczyznę, tak, w tej dolnej partii zajmuje rzeka, zajmują tutaj no, bohaterami też obu przedstawień, jeżeli tak można powiedzieć, są rozpięte nad Arno mosty, bardzo malownicze zresztą. Proszę Państwa, ten obraz jest jednym z przykładów tego, jednym z dowodów na to, że artysta bardzo szybko, już po uzyskaniu samodzielności, po wyjściu z warsztatu Antonia Canala, bardzo szybko wypracowuje nowy styl przedstawiania no, samej powierzchni rzeki. Tutaj już nie zauważymy tych drobnych
na wodzie tych właśnie takich drobnych, malowanym jasną farbą falek, ale zamiast tego artysta pokrywa tą powierzchnię takimi poprzecznymi, ciemniejszymi i jaśniejszymi smugami, które przyznają Państwo w znacznie taki bardziej wiarygodny, sugestywny sposób oddają naturalny układ fal na rzece. Jeszcze ta druga dla przypomnienia. W roku 1742 artysta też odbywa jedyną w swoim życiu podróż do Wiecznego Miasta. W Rzymie wykonuje wielką liczbę szkiców, studiów, które potem staną się podstawą do wykonania wersji malarskich. To przedstawienie mostu Anioła od strony Tybru właśnie, no jest takim najbardziej znaną chyba wedutą rzeczną Rzymu. Artysta staje nad Tybrem bardzo nisko, blisko no, powierzchni wody i właśnie z tej perspektywy maluje zamek Świętego Anioła. Stojąc w tym miejscu, malarz nie może nie uchwycić wyglądu tej rzeki, nie może nie uchwycić wyglądu mostu Anioła przerzuconego nad rzeką, łączącego pole marsowe właśnie z zamkiem Świętego Anioła. No i nie może, nie chce pominąć tutaj takich elementów jak łódź czy mały statek, które no, odzwierciedlają znowu takie codzienne związanie mieszkańców Rzymu z rzeką. On przecież tworząc głównym celem tego przedstawienia było wyobrażenie zamku Świętego Anioła i widok także stworzenie widoku na Bazylikę Świętego Piotra. On mógł pominąć zupełnie no, te łodzie na rzece, ale on nie chciał tego zrobić. On chciał podkreślić, że no, rzeka, w tym wypadku Tyber, nie jest jakimś tylko no, takim elementem no, tylko jakiejś idealnej kompozycji, że nie mamy tutaj, chciał uniknąć wrażenia, że mamy tutaj do czynienia z jakimś takim idealizowanym pejzażem przedstawiającym, no, zawierającym tylko elementy architektury i wodę, ale chciał wyraźnie powiedzieć, że to jest podkreślić, wskazać, że to jest rzeka przepływająca przez konkretne miasto, rzeka, którą na co dzień są związani właśnie mieszkańcy tego miasta. W następnych latach artysta podróżuje między innymi na północ Italii. Wiele czasu spędza w Lombardii, w okolicach Mediolanu. I w tym czasie w tym okresie powstają liczne widoki okolic Vaprio i Canonici. Vaprio i Canonica, dwa miasta położone nad rzeką Addą, zresztą właśnie na styku, w miejscu, gdzie Adda
łączy się z rzeką Bembo. Te dwa miasta były popularnym celem wypraw w okresie letnim mieszkańców Mediolanu. Przedstawiciele arystokracji mediolańskiej już od czasów wczesnego renesansu właśnie w tym miejscu wznosili dla siebie takie letnie pałace, letnie wille. Warto przypomnieć, że to tutaj jakiś czas spędził Leonardo da Vinci, kiedy już przed rokiem 1500 był gościem jednego z arystokratów i właśnie często rysował, często na jego rysunkach pojawiają się właśnie wizerunki tej okolicy. Później w tą okolicę wraca właśnie Bernardo Bellotto i maluje tą okolicę tak, jak ona wygląda. On nie wybiera sobie tylko poszczególnych, nie wiem, willi, poszczególnych widoków jednego z dwóch miasteczek, nie pokazuje ich osobno, ale pokazuje, że te miasteczka są położone nad rzeką, że rzeka jest tym, co zapewnia im w jakiś sposób atrakcyjność, bo dzięki właśnie temu, że one są położone nad rzeką, tak, to jest tutaj na pewno łagodniejszy klimat, to właśnie częściowo ze względu na obecność tej rzeki, to właśnie tutaj te tereny stają się celem villeggiatury, czyli tych takich podróży, wypadów poza miasto w okresie letnim. Artysta, żeby jak najlepiej pokazać całą topografię tego miejsca i pokazać, jak szeroko rozlewają się te wody Addy i Bembo, także w tym wypadku obiera sobie miejsce położone nieco wyżej. Staje tutaj, co powoduje, że rzeczywiście widzimy cały ten teren lekko z góry. No, bardzo artysta dokładnie oddaje położenie poszczególnych elementów tego pejzażu. Te widoki noszą tytuł tytuł widoków Vaprio i Canonici, ale tak naprawdę głównym bohaterem, przepraszam, że raz jeszcze powtarzam to słowo, tych przedstawień jest natura. Nie tylko rzeka, ale także zieleń, ale także niebo z widocznymi nań zjawiskami atmosferycznymi. To one zajmują 70% powierzchni tego przedstawienia. Zauważcie Państwo, że na tym obrazie dwa miasta po obu stronach wciskają się takimi wąziutkimi klinami tylko w obu stron pomiędzy tą partię rzeki, a partię nieba. Tak? Natomiast zdecydowaną większość powierzchni zajmuje przedstawienie elementów natury. Ten obraz, który pokazuje na zdjęciu, to jest widok Vaprio i Canonici o zachodzie słońca, widok znajdujący się w zbiorach Museo di Capodimonte w Neapolu. Ten obraz mogą Państwo podziwiać na naszej wystawie. Natomiast jak wspomniałem, Bellotto wielokrotnie powracał w te okolice, zapraszany przez właśnie członków, przedstawicieli arystokracji mediolańskiej i malował Vaprio i Canonikę z różnych stron. To jest jedno z przedstawień z
z drugiej strony, z przeciwległego kierunku. Tutaj widzimy oba miasteczka oświetlone takim światłem o wschodzie słońca, jasnym światłem o wschodzie słońca, ale także tutaj, no, te budynki, jasne budynki, można powiedzieć, stanowią mniejszość. One giną, właściwie są tylko takimi jasnymi plamami na tle, w naturze, na tej pokrytej zielenią skarpie, no a cała dolna partia znowu zajmowana jest przez wyobrażenie rzeki. I już tak chronologicznie rzecz biorąc, dochodzimy do przedstawień Werony. To jest jeden z ostatnich etapów podróży artysty po Italii. W Weronie maluje miasto również z perspektywy rzeki. Nie zachowały się, nie są znane żadne przedstawienia, nie wiem, rynku czy ulic miejskich, no właśnie, gdzie nie byłoby widoku na przepływającą przez miasto Adygę. To przedstawienie to jest wyobrażenie Ponte delle Navi, czyli mostu statków, mostu, przy którym przy którym stacjonowały, przy którym były przycumowane łodzie. Na wystawie warszawskiej możemy oglądać szkic do tego obrazu, szkic ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Natomiast na drugim obrazie, który jest widokiem w drugą stronę z miejsca, gdzie stał Bernardo Bellotto, widzimy Addę w kierunku zamku Świętego Piotra usytuowanego na wzgórzu. I tutaj artysta pokazuje inne elementy, które właśnie funkcjonują, jeśli tak można powiedzieć, właśnie na rzece i dzięki rzece. Cały środek rzeki jest zapełniony, jak Państwo widzą, młynami wodnymi, takimi bardzo charakterystycznymi budowlami drewnianymi, które na specjalnych no, takich pontonach czy podestach, tak, zostały wysunięte, umocowane na środku nurtu rzeki, tam gdzie właśnie nurt jest najszybszy, tam gdzie ten nurt może no, sprawia, że koła poruszają się bardzo szybko. To jest taki element, którego nie mógł nie pominąć, malując pejzaż Vedute Werony, bo widzimy, jak wiele w tym czasie takich mostów funkcjonowało, jak wiele w tym czasie takich mostów pracowało w tym miejscu. Oczywiście młynów pracowało w tym miejscu. Dostęp do tych młynów był możliwy tylko z łodzi, tak? To tylko łodziami można było tam dowieźć zboże i odebrać, dzięki łodziom odebrać no, zmieloną mąkę. To przedstawienie, ta Veduta
weduta rzeczna Werony warta jest jeszcze dodatkowej uwagi, mianowicie w przeciwieństwie do takich przedstawień jak chociażby widok w kierunku Ponte delle Navi, czy w przeciwieństwie do przedstawień Arno we Florencji, gdzie widzieliśmy no, tą rzekę, koryto rzeki w bardzo dalekiej perspektywie, które ta rzeka gdzieś się no, ciągnęła tak, po horyzont, nieskończoność. Tutaj koryto rzeki wydaje się być zamknięte, przynajmniej zamknięte optycznie, dlatego że akurat w tym miejscu w dalszym planie ta rzeka tworzy zakole i nad tym nie widzimy zatem dalej, gdzie ta rzeka prowadzi, natomiast właśnie nad tym zakolem góruje wyniesiony na wzgórzu zamek Świętego Piotra. Ten obraz pokazuje także, że Bernardo Bellotto ciągle poszukiwał, czy w dalszym ciągu poszukiwał jeszcze sposobów na jak najwierniejsze oddanie powierzchni wody. Mianowicie tutaj obok tych pasów jaśniejszych i ciemniejszych pojawiają się po prawej stronie, tutaj blisko rogu, możemy zaobserwować także takie pojedyncze uderzenia pędzlem, które też pędzlem umnożanym w różnych odcieniach farby niebieskiej, farby zielonej, które oddają to, że takie pomarszczenie wody, jakie można obserwować na przykład w trakcie silnego wiatru. I wreszcie na zakończenie już tej serii włoskiej można powiedzieć bardzo piękne przedstawienie przedmieścia Padańskiego w Turynie. Ten obraz także można podziwiać na drugim piętrze. Artysta pokazuje tutaj rzekę i jako ważny składnik miasta, element miasta, ale na pierwszym planie dostrzegamy most, który jest częściowo zniszczony. On został zniszczony w trakcie wielkiej powodzi, która miała miejsce na Padzie na początku XVIII wieku. Ten most został prowizorycznie naprawiony i sam most, jego forma, te jego zniszczone części przypominają także, że rzeka jest żywiołem. Rzeka może być nie tylko malownicza, rzeka nie tylko pomaga w żegludze, nie tylko służy do przewożenia towarów. Na dalszym planie oczywiście widzimy wypełnione różnymi towarami łodzie, stateczki, ale rzeka może być też żywiołem. Na rzekę trzeba uważać. Oczywiście przedstawienia drezdeńskie to w dużej mierze, w dużej liczbie przedstawienia stolicy Saksonii widzianej od strony Łaby.
już pierwsza weduta wykonana w Saksonii w roku 1741 no, pokazuje miasto z drugiego brzegu Łaby i właśnie takie ujęcia miasta będą wielokrotnie pojawiać się w twórczości artysty w tym okresie. Przedstawienie Drezna zza Łaby, ale już z drugiej strony mostu, tego kamiennego mostu Augusta. Bardzo piękny sposób malarz przedstawił tutaj rozkład światła na powierzchni wody, tuż nad powierzchnią wody. Unosi się zresztą taka mgiełka, też bardzo umiejętnie wyobrażona tutaj przez Bellotta. Woda jest ważnym elementem także w takich przedstawieniach jak przedstawienie Zwingera od strony właśnie fosy. Malarz, stawia się w takim miejscu, żeby widzieć przed sobą to koryto fosy jak najszerzej, tak, w jak najszerszym miejscu, bo jego interesuje odbicie świateł na powierzchni wody w fosie, jego interesuje barwa tej wody, jego interesują refleksy budynków, pawilonów Zwingerów powierzchni tej wody. Podczas kiedy te pawilony Zwingeru po lewej stronie odmalowuje no, zgodnie z zasadami perspektywy, bardzo szczegółowo wykreśla każdą kolumienkę, każdą arkadkę, tak, to w partii właśnie wody pozwala sobie na takie rozmalowanie, tak? Tutaj nie musi przestrzegać żadnych reguł, żadnego porządku, tutaj może szeroko malować, swobodnie malować no, te pasma oddające ruch fal na powierzchni. Bardzo pięknymi pejzażami rzecznymi są te pejzaże z widokami Pirny, poddrezdeńskiego miasteczka. Oba te pejzaże powstały w latach 1759-1750, w czasie kiedy Bernardo Bellotto na polecenie Augusta III tworzył widoki twierdz saksońskich. I w tych przedstawieniach Pirny możemy również podziwiać miasto i górującą nad nim na wzgórzu fortecę Sonnenstein z drugiego brzegu Łaby. Ta rzeka jest tutaj bardzo szeroko rozlana i w tej rzece odbijają się no, wszystkie najważniejsze, najwyższe budowle miasta. Zadaniem artysty to jest jeden z tych pejzaży, drugi, kolejny. Zadaniem artysty było przedstawienie no, naturalnego położenia, usytuowania tych twierdz, tak? Pokazania, że są usytuowane na wzgórzach i nad wodą, tak? Dzięki czemu no, jakby można, te twierdze łatwiejsza jest komunikacja z nimi właśnie tą drogą wodną.
ale artysta nie tylko pokazuje te naturalne warunki, naturalne ukształtowanie tego terenu, ale no, z właściwą sobie taką wrażliwością i też, jak się wydaje, z przyjemnością znowu pokazuje to, co się dzieje na powierzchni wody, pokazuje układ fal, pokazuje refleksy świetlne, pokazuje odbicia budynków na powierzchni wody i są one nie mniej ważnym elementem tej kompozycji jak przedstawienie samego miasta i fortecy. W czasie, kiedy Bernardo Bellotto musiał wyjechać z Drezna w okresie wojny siedmioletniej, w czasie, kiedy artysta przebywa najpierw w Wiedniu, później w roku 1760 przez cały rok przebywa w Monachium, powstaje jedna z najbardziej niezwykłych właśnie wedut rzecznych. To jest jedno z wyobrażeń rezydencji podmiejskiej Wittelsbachu w Nimfenburgu koło Monachium. Artysta stworzył 2 przedstawienia tej rezydencji. Na jednym widzimy rezydencję widzianą od strony miasta, od strony takiej szerokiej alei wysadzonej drzewami łączącej Nimfenburg z Monachium, natomiast na drugim, właśnie na tym obrazie widzimy pałac w Nimfenburgu od strony ogrodu i ważną częścią tego ogrodu jest kanał, jest wielki, sztucznie utworzony kanał, bo to całe założenie było wzorowane, jak wiele w tej epoce, na Wersalu, tak, na ogrodach wersalskich. Również tutaj zbudowano sztuczny kanał, dosyć szeroki i artysta przedstawia ten kanał w taki sposób, obserwuje go z takiego miejsca, że krawędź obrazu niemal przylega, tak, do powierzchni wody. Artysta stoi troszkę wyżej tej powierzchni wody. Wiemy, że w Monachium właśnie kazał budować dla siebie specjalne takie podesty, rusztowania, z których malował, ale mimo wszystko ta woda zdaje się być na wyciągnięcie ręki. My jesteśmy tak blisko tej wody, że jesteśmy w stanie rozpoznać postacie płynące w tych łodziach po rzece. Artysta wyobraził tutaj w jednej z tych takich ozdobnych łodzi wyobraził całą rodzinę Karola III Wittelsbacha, przepraszam, Maksymiliana III Wittelsbacha, elektora Bawarii, całą jego rodzinę, a w drugiej z tych łodzi przedstawił orkiestrę, która grając umilała rodzinie elektorskiej podróż po kanale. Proszę Państwa, no i wreszcie kolejnym etapem, pomijając krótki powrót, krótki okres powrotu Bernarda Bellotta w Dreźnie, ale kolejnym ważnym i ostatnim etapem życia artysty i twórczości artysty, ten ostatni etap wiąże się z jego pobytem w Warszawie, pobytem 13-letnim. Jak wiemy, Bellotto przez cały ten okres pracował dla króla Stanisława Augusta
tworzył dla niego i przedstawienia Warszawy i stworzył dla niego także dwa ważne cykle. Cykl widoków rzymskich, który w tej chwili jest rozproszony po różnych muzeach, po różnych kolekcjach. No i cykl wedut warszawskich przeznaczony do sali prospektowej w Zamku Warszawskim. To jest jedyny cykl Bernarda Bellotta, który zachował się w oryginalnym miejscu, pomijając tutaj, prawda, ten okres, kiedy zamku nie było, kiedy zamek był zniszczony, i w oryginalnym układzie. Jednym z najważniejszych przedstawień w tym cyklu warszawskim jest ta wielka panorama Warszawy od strony Pragi, obserwowana z brzegu praskiego. I tutaj no, obierając takie miejsce do przedstawienia Warszawy, taką perspektywę do przedstawienia Warszawy, artysta siłą rzeczy nie był w stanie pominąć przedstawienia Wisły. Nie tylko nie był w stanie, ale no, pokazał Wisłę, szeroko rozlaną Wisłę, znowu zgodnie z rzeczywistością. Pokazał Wisłę, która jest gęsto zapełniona i małymi łodziami. Widzimy tutaj przy tym praskim brzegu łodzie towarzyszące łodzi królewskiej, tej udekorowanej chorągwiami z kolorami z barwami królewskimi. Widzimy mniejsze łodzie, widzimy całkiem pokaźne statki z żaglami, które, jak możemy się domyślać, wiozą jakieś ciężkie towary, wiozą dużo towaru. Widzimy też nieistniejące już dzisiaj przy brzegu praskim młyny wodne. No właśnie ta weduta rzeczna, to przedstawienie partii rzeki dzięki właśnie takiej realizmowi i drobiazgowości, przywiązaniu do drobiazgów Bernarda Bellotta ma dla nas no, taki dokumentacyjny charakter, bo już na Wiśle artysta uwiecznił elementy, które później zostały zniszczone, które później zniknęły, już nigdy nie wróciły do tego krajobrazu rzeki. Jednym z takich elementów są właśnie te wspomniane już młyny rzeczne. Drugim elementem ważnym w tym konkretnym przedstawieniu z tego konkretnego miejsca jest wyspa, tak zwana Kępa Pulkowska przy prawej krawędzi przedstawienia. Wyspa, która istniała na Wiśle do początku wieku XIX, kiedy no już definitywnie została zniesiona przez Krę i no już po prostu została zalana na stałe przed wodę. Później ta wyspa już nigdy się nie wyłoniła, prawda, ponad powierzchnię wody. Ta wyspa jest zresztą tutaj zabudowana, znaczy widzimy na niej takie drewniane, obszerne budynki. To są pozostałości
wzniesionego jeszcze w pierwszej połowie wieku XVII szpitala, właściwie takiego miejsca izolacji dla osób zakażonych w trakcie jednej z zaraz, jakie dotknęły Warszawę w pierwszej połowie XVII wieku. To było właśnie to miejsce izolacji dla tych najciężej chorych. I te budynki przetrwały aż do 150 lat mniej więcej, aż do czasu Bernarda Bellotta. I on je tutaj pokazał, on ich nie ominął. Obok troszkę w lewo od tych budynków widzimy zresztą mieliznę, na którą wyprawiano się konno i tam widzimy przedstawienia koni wiedzionych do wodopoju, pijących, kąpiących się, pływających w rzece, można powiedzieć. To te przedstawienia, które dzisiaj wybrałem, i ta krótka analiza tych widoków, wedód i pejzaży wodnych w twórczości Bernarda Bellotta, jest takim tylko jest taką pierwszą próbą zderzenia się czy podjęcia tego tematu. Pokazałem przedstawienia najbardziej znane. Chciałem tutaj uświadomić Państwu, jak rzeczywiście te przedstawienia, w których woda zajmuje tą główną część, czasami woda zajmuje zdecydowanie większą powierzchnię niż chociażby zabudowania, tak, po jej obu stronach. Chciałem przypomnieć, uświadomić, jak one wyjątkowo często powracają w twórczości Bernarda Bellotta i chciałem uświadomić to, że one są obecne w malarstwie Bellotta już przez cały czas, przez całą jego twórczość, od okresu nauki, kształcenia się, kształtowania jego stylu w Wenecji, poprzez wszystkie etapy, czas podróży po Italii, pobyt w Dreźnie, pobyt w Monachium i oczywiście w Warszawie. Zachęcam Państwa do podziwiania obrazów warszawskich, ale też do podziwiania obrazów, które udało się sprowadzić na wystawę jubileuszową Bernarda Bellotta. Zachęcam do wpatrywania się uważnego w te obrazy. Na pewno, jestem tego pewien, znajdą Państwo już sami wiele interesujących szczegółów, wiele interesujących rozwiązań, które też do tej pory nie były przedmiotem żadnych większych badań, szerszych badań, które zawsze zasługują na naszą uwagę. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.